W dzisiejszym odcinku wykonamy zdobienie Nail Bouton w letniej neonowej wersji. Pokażemy, jak wykonać dwustronną stylizację, która nawiązuje do słynnych francuskich szpilek. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj naszym gościem jest Marta Rybicka. Cześć, nazywam się Marta Rybicka-Sygnat i jestem instruktorką z Lubina. Tam właśnie mnie znajdziecie. A dziś zaprezentuję Wam Nail Bouton. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to Mandrel o gradacji 180, frez Cuticle numer 9, Cuticle numer 1, Cuticle numer 4, Cuticle numer 8, pilnik o gradacji 100 na 180, buffer o gradacji 100 na 180, fioletowe formy, fioletowy cleaner, cleaner wipe off, acid free primer, perfect base, perfect clear, indigo gel brush numer 6, Aquarel Sting i pędzelek Indigo Master Nail Art 007. Lakiery hybrydowe Leon Neon, Chillmaker, Bambina Mandarina, Green Setter 2.0, Limonita i Mr. White. Przydadzą się również żel Arte Brillante Black Poison, paletka Nail Art, top Stracciatella, mgiełka do ciała Bed Icon, waciki bezpyłowe i cupcake brush. Louboutin rozpala wyobraźnię niejednej kobiety. Charakterystyczny znak to czerwona podeszwa, cudowna szpilka. Każda kobieta chciałaby nosić takie buty, ale nie każda decyduje się na to, żeby wydać tak ogromne pieniądze. Ale mamy na to rozwiązanie. Można wykonać nail bouton, czyli paznokcie, które odzwierciedlają tą modę. Czerwone pod spodem, a z zewnątrz to już zależy od naszej wyobraźni. Dzisiaj pokażemy wersję neonową, ponieważ jak się okazuje, nail boutony można z powodzeniem nosić również w lipcu, w sierpniu i łączyć je z najbardziej wakacyjnymi odcieniami. Na początku zdejmujemy z paznokcia resztki po starej stylizacji. Używamy do tego mandrela o gradacji 180, a obroty frezarki ustawiamy maksymalnie na 10 000. Wykonujemy ruchy prawo-lewo, góra-dół. Frezu nie dociskamy mocno, powinien gładko sunąć po powierzchni, dzięki czemu zmatowimy też płytkę. Teraz będziemy opracowywać skórki frezami. Sięgamy po frez Indigo Cuticle numer 9, odsuwamy skórki i usuwamy resztki nabłonka z płytki paznokcia, a przy okazji matowimy go dokładniej wokół wału. Pracujemy frezarką od 10 do maksymalnie 15 000 obrotów. Wykonujemy ruchy prawo-lewo i przesuwamy się od prawej do lewej strony. Następnie zmieniamy frez na Indigo Cuticle numer 1. Również pracujemy od prawej do lewej strony. Frez trzymamy pod kątem 45 stopni, a obroty frezarki ustawiamy maksymalnie do 15 000. Wały okołopaznokciowe oczyszczamy pod spodem z większym dociskiem do skóry niż do paznokcia. Tu widać dokładnie, którą częścią frezu łezki pracujemy. Wykorzystujemy sam czubek. Teraz obroty frezarki ustawiamy między 10 a 15 000 i pracujemy frezem Indigo Cuticle numer 4. Oczyszczamy wał okołopaznokciowy z resztek skórek i pracujemy od prawej do lewej strony. To, w którą stronę pracujecie, zależy od tego, czy jesteście prawo, czy może leworęczni. Pył odpylamy miękkim pędzelkiem Cupcake Brush. Sięgamy po frez kulkę. Oczyszczamy po powierzchni wał okołopaznokciowy. Tutaj możemy zwiększyć obroty frezarki. Pracujemy w przedziale od 15 do 20 000 obrotów. Obracamy dłoń bokiem, aby lepiej dojść do wału i jednocześnie mocniej naciągamy skórę. Najpierw frez prowadzimy prawie po płytce i wykonujemy ruch odpychający na zewnątrz wału. Następnie przewracamy dłoń i delikatnie ściągamy po wale nadmiar skórek. Jeśli skórki nie chcą schodzić przy danych obrotach, można wyłączyć frezarkę, zmienić obroty i pracować w odwrotną stronę. Jeszcze raz przechodzimy do mandrela o gradacji 180. Obroty frezarki zmniejszamy do maksymalnie 10 000 i sprawdzamy, czy paznokieć został dobrze zmatowiony. Pamiętajcie, że podczas pracy frezarką nie jest istotne wyłącznie, który frez dobierzemy. Równie istotne jest, jakimi obrotami będziemy pracować, bo jeżeli będą one zbyt niskie lub zbyt wysokie, możemy uszkodzić płytkę. Paznokieć skracamy pilnikiem o gradacji 100 na 180. Pracujemy gradacją 180. Kształt opracowujemy na półokrągło, a paznokieć staramy się skrócić maksymalnie. Pył wytworzony podczas piłowania odpylamy ponownie miękkim pędzlem. Wybieramy standardową, fioletową, długą formę indigo.
Nie odklejamy formy z papierka, nacinamy ją na separacji i odrywamy delikatnie kółeczko ze środka. Przykładamy formę do paznokcia i sprawdzamy szerokość płytki, żeby wiedzieć odkąd dokąd możemy ją naciąć. Formę docinamy od czerwonej pierwszej linii i tworzymy niewielkie półkole do czerwonej drugiej linii. Następnie przykładamy formę i sprawdzamy, czy jej kształt jest perfekcyjnie docięty do paznokcia. Przechodzimy do wykonania rozcięć. Udajemy, że sklejamy formę i sprawdzamy, gdzie mamy wzrost paznokcia. W tym miejscu nacinamy formę w rękach z jednej i z drugiej strony. Patrzymy, czy forma została dobrze docięta. Jeśli tak, odklejamy ją z papierka. Formę delikatnie wsuwamy pod paznokieć i przyklejamy do palca. Następnie obracamy delikatnie dłoń i sklejamy równo pierwszy oraz drugi kwadracik. Przedłużamy paznokcie w kształcie migdała. Zatem formę zaklejamy na numerze 5, bo do numeru 3 będziemy wykonywać stylizację. Obracamy dłoń, żeby ułożyć dobrze formę pod migdał. Wystarczy punkt zaklejenia formy ułożyć na równej linii z wałem okołopaznokciowym. Kiedy formę mamy już ustawioną pod odpowiednim kątem, to zaklejamy ją dobrze pod palcem. Sprawdzamy też, czy środek formy przechodzi nam przez środek palca. Płytkę odtłuszczamy cleanerem w pędzelku. Sięgamy po pędzelek do żelu Indigo Gel Brush numer 6 i w naturalną płytkę wcieramy dokładnie niewielką ilość Perfect Base. Bazę utwardzamy przez 30-60 sekund w lampie. Niewielką ilość żelu Perfect Clear wcieramy w naturalną płytkę, a następnie większą kulką tworzymy szkielet. Układamy ją na formie i dopiero później dociągamy do wolnego brzegu tak, by nasz zbudowany paznokieć był po prostu cienki. Żel możemy ułożyć idealnie pędzelkiem Aquarel Sting, żeby na dalszym etapie pracy piłowanie ograniczyć do minimum. Utwardzamy od 30 do 60 sekund w lampie. Pod szkieletem zaklejamy mocno formę. Dzięki temu sama uwolni się od żelu, a więc odejdzie i od palca, i od szkieletu. Na szkiełko wykładamy po kropli Arte Brillante Black Poison oraz lakiery hybrydowe Neon Leon, Chillmaker, Bambina Mandarina, Green Setter 2.0, Limonita. Pędzelkiem Indigo Master Nailer 007 pobieramy Arte Brillante Black Poison. Malujemy obwódki panterki na szkielecie. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na każdym paznokciu pracujemy innymi kolorami. Środki panterki wypełnimy poszczególnymi kolorami, które wcześniej wyłożyliśmy na paletkę. Pracujemy pędzelkiem Aquarel Sting. Zdobienie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pobieramy kulkę Perfect Clear. Pamiętamy, że musi mieć niewielki rozmiar. Kulką będziemy wyrównywać powierzchnię, a nie budować paznokcia. Kulkę rozkładamy po całości paznokcia i wyrównujemy jego powierzchnię. Utwardzamy od 30 do 60 sekund w lampie. Paznokcie malujemy lakierem hybrydowym Mr. White. Kładziemy jedną warstwę koloru. Nie ma takiej potrzeby, by Mr. White był nałożony tuż przy skórkach. Możemy go nakładać od połowy paznokcia na całym paznokciu w zależności od techniki. Dlaczego? Ponieważ nie będzie go widać. On ma służyć wyłącznie jako podkład, żeby pięknie podbić nam kolor. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Teraz znowu sięgamy po pędzelek Indigo Gel Brush 6. Pobieramy niewielką kulkę żelu Perfect Clear i budujemy paznokieć. Jeśli chcemy ograniczyć piłowanie do minimum, również możemy sobie pomóc pędzelkiem Aquarel Sting. Utwardzamy przez 30-60 sekund. Utwardzone paznokcie przemywamy cleanerem Wipe Off. Pilnikiem o gradacji 100/180 opracowujemy kształt migdała. Pierwsze 3 ruchy wykonujemy prostopadle, a następnie ruchem odpychającym opiłowujemy linię włosa. Od środka paznokcia opiłowujemy górny grzbiet oraz ściany boczne. Zaczynamy od linii włosa, wału okołopaznokciowego. Na koniec podpiłowujemy lekko krawędzie do ich wyrównania. Po opiłowaniu wygładzamy powierzchnię bufferem o gradacji 100/180 i odtłuszczamy cleanerem Wipe Off. Paznokcie pokrywamy Green Setterem 2.0. Następnie dociskamy lekko pędzel i dopychamy produkt do wału. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletkę wykładamy kroplę Green Settera 2.0. Kolor pobieramy pędzelkiem Indigo Master Nailer 007 i domalowujemy miejsca trudno dostępne. Tuż przy wałach. Wykonujemy precyzyjne ruchy. Co zrobić, jeśli spłynie nam kolor? Sięgamy po drewniany patyczek i delikatnie oczyszczamy wał z nadmiaru lakieru. Utwardzamy przez 30-60 sekund w lampie. Chcecie uzyskać idealny matowy efekt?
Jest protip od Martiki. Przed nałożeniem topu wyczyśćmy sobie lepką warstwę Wipe Offem. To wielozadaniowy cleaner, który przydaje się w kilku aspektach. W korygowaniu błędów, w tworzeniu zdobień, albo tak jak tutaj w przygotowaniu idealnej powierzchni pod matowy top. Paznokcie zabezpieczamy topem Stracciatella i utwardzamy przez 30-60 sekund w lampie. Jak wypielęgnować dłonie na zakończenie naszej usługi? Jeżeli przypadkiem nie mamy kremu pod ręką ani oliwki pod ręką, możemy użyć mgiełki do ciała. Ona również przepięknie nawilża, a jeżeli nasza klientka będzie miała wypielęgnowane dłonie mgiełką, to kto wie, może zażyczy sobie użyć i na rączki, i na nóżki, więc co się wydarzy? Sprzedamy mgiełkę do naszej usługi. I gotowe! Tak prezentuje się soczysta stylizacja nail bouton z kolorową panterką. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy Wasze klientki są nail boutonowe. Jednym słowem, czy zażyczyłyby sobie takie zdobienie, a może to za duża ekstrawagancja jak dla nich, a może wręcz zbyt nudne, bo kochają paznokcie długie i zdobione Princess Nails. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę, do zobaczenia!